Cześć, jesteśmy u mnie. Dzisiaj świeci słońce, można jeździć, więc korzystamy, kopiemy i jeździmy. Chodźcie, pokażę Wam, co tu się dzieje. Wszystkie zmiany, które teraz zachodzą, są spowodowane tym, że 2 lata temu największa wieża, która stała w tamtym miejscu, gdzie te wybicia teraz, ona została przewrócona przez wiatr i pojawiła mi się nowa wizja parku w głowie i przerabiamy kilka rzeczy. W tym momencie wieży już nie będzie na pewno, tracimy przez to największą hopę, która była w parku, ale to nie szkodzi, bo mamy multum innych, mniejszych hop do wykorzystania, a i tak jeździłem na tych małych hopach za mało, bo zawsze tylko na dużej hopie. Dobra, tu już na wstępie parku bardzo dużo się dzieje, bo tu są zmiany, tu będzie trampolina, którą od 2 lat trzymam w kontenerze. I w końcu znowu ją będę miał i znowu będziemy na niej ćwiczyć triki na tramp bike'u. Zaraz obok tej trampoliny powstało lądowanie na motor. Tu będzie gdzieś wybicie i to będzie druga linia w linii moto. Stamtąd tam. Zaraz obok tego też dużo się dzieje. Tu ta konstrukcja drewniana to jest mój drop. Są 2 dropy, jeden jest do gąbek, a drugi drop jest tutaj na ziemię docelowo, a w tym momencie na dmuchaną poduszkę, na którą ćwiczymy triki najbardziej skomplikowane. Dużej linii nie będzie teraz. Zamiast dużej linii będzie lądowanie poduszka i ta hopa będzie jeszcze większą hopą niż ta poprzednia. Z tym, że żeby mieć rozpęd na tamtą hopę, potrzebowałbym jeszcze wyższą wieżę i z tego pomysłu zrezygnowałem. Zamiast tego będzie wyciągarka, docelowo wyciągarka, a w tym momencie na razie korzystamy z motocrossu. Wejdźmy tu na górę, bo tu wszystko widać. Jesteśmy na lądowaniu moto numer 1. Tam była wieża, której już nie ma. Straciliśmy rozpęd na gąbki, na największą hopę i na trailsy. Teraz, żeby to wszystko miało sens, bez tej wieży, to wykorzystujemy dropa, dlatego on zostaje przerobiony w taki sposób, żeby łączył się tutaj z linią trailsów i też łączył się z linią slopestyle. I w taki sposób drop będzie rozpędem na wszystko w tym parku, co jest do jeżdżenia. Wszystko, co jest tam dalej, zostaje tak jak było, to tylko odświeżamy po zimie, a tutaj na to lądowanie wrzucam dużo więcej ziemi, żeby ono urosło do wielkości lądowania, jak jest poduszka napompowana, i wtedy to zostawiamy z tym, z podbiciem na step downie i to daje nam prędkość idealną prawdopodobnie na wszystko. I ta hopa jest nowa, tutaj stało metalowe wybicie, a przed zimą pożyczyłem od Siwego koparkę na 3 dni. Spędziłem całe te 3 dni w koparce i zrobiłem na zajawie tą hopę. Bardzo mi się podoba, chociaż jeszcze nie jest skończone. Chodź tam podejdziemy, pokażemy, jakie to wybicie jest wysokie z ziemi. Ogólnie zależało mi na tym, żeby przeszkody w moim parku nabrały wysokości i tak też właśnie się stało. To nowe wybicie, ono ma ponad 3 metry wysokości i nie mogę się doczekać, bo będzie się na nim pięknie latać. 3 metry do góry, pion i 5 metrów tylko gapu. Zobaczymy. Podejrzewam, że szybkość będę miał ze step downa na to, bo na step downie całkowicie się zmieni parabola lotu. Z tym wysokim wybiciem będzie się do góry leciało i to lądowanie będzie wysokie i pionowe, tak żeby wpadać i mieć ten rozpęd. O, idzie sąsiad. Siema, sąsiad! Dobra, sąsiad zabiera tuje, których nie potrzebuję, bo tam miałem kilka ekstra, a ogólnie jest tyle roboty teraz na wiosnę ze wszystkimi. Już trawę trzeba kosić i żywopłot podciąć i podsypać i wszystko, i cały czas robota. Ja siedzi posyć. Nie znam tego, ale sąsiadów akurat mam mega spoko, bardzo ich lubię. A, no i tu też jest nowość, bo tu powstał beton. Ogólnie tu stała wieża. Tam była ta największa hopa. Tam teraz jest płasko, jest bardzo dużo miejsca. Idealnie, żeby postawić właśnie dużą poduszkę, lądowanie. I to tam będzie stało, na to się będziemy rozpędzać na rowerach za crossem albo wyciągarką, a beton powstał po to, żeby też latać na to na crossie. Dzięki temu powstaje tu pętla 3 hop, 2 w rytmie, zawrotka tutaj na beton i 3 hopa na poduszkę.
co podejrzewam da mi bardzo dużo progresu i właśnie na ten progres na moto liczę w tym sezonie też. To jest sito, które zbudowałem niedawno i zamysł był taki, że przesiewam sobie tutaj ziemię koparką. Ona taka wychodzi jak coś pięknego. No ta przesiana ziemia bez kamyczków, bez niczego, no ja bym ją mógł jeść normalnie. Tak mi się podoba. Można robić śnieżki też. Z przesianej ziemi, jak sobie zrobisz lądowanie, to będzie takie, że nawet będziesz chciał upaść na tej hopie. Na trailsy też warto przesiewać ziemię, no bo masz później z tej przesianej ziemi możesz zrobić beton z odpowiednią ilością wody i klepania. Za mną jest kontener, on tu zawsze stał. Wskakuje się na niego i zeskakuje się z niego. On jest częścią linii slopestyle'owej. I po step downie z kontenera kończy się linia quarterem. Naziemne lądowanie w dwie strony, a tam Szymek właśnie robi. Będziemy jeździć. No i jak idzie? Jak idzie, proszę się tu wypowiedzieć. Ciężko idzie. Sami to my tego kraju nie zbudujemy. Ciężko jest, ale trzeba walczyć. Ok, i tu jak się kończy linia slopestyle, to obok się kończą trailsy. Jalsy nie zostały zmienione, one były przykryte całą zimę i wyglądają bardzo dobrze. Zaraz spróbujemy je polatać. Nie trzeba. To nie ma sensu, jest za miękko, nie działa jeszcze. Musi więcej słońca być, a jutro będzie znowu padać przez 2 dni. Spróbujemy jeszcze quarterpipe. Nie wiem, czy to zrobię. Zrobisz. Jesteś bardzo blisko. Jeszcze raz. Odjechałeś tak kiedyś. No i koniec dnia. Zaraz będzie ciemno. Mimo że jest mega miękko, mega mokro, to udało nam się coś pojeździć. Pokopaliśmy i na koniec odpaliliśmy super sesję na quarterze. To działało elegancko i skatowaliśmy kilka nowych rzeczy. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich materiałów z budowania tutaj na parku, z jeżdżenia i subskrybujcie kanał, bo będzie tego więcej. Dozo.